Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test elektrycznego Renault Megane, które jak przystało na samochód będący powiedzmy początkiem nowej ery dla marki, wprowadza wiele zmian i o tym jak te zmiany wypadają powiem m.in. w dalszej części filmu. Egzemplarz, który dostałem jest w środkowej wersji wyposażeniowej Techno. Mamy też tutaj mocniejszy układ napędowy EV60 220 koni. Startujemy! Jednym z obszarów, gdzie łatwo dostrzec można modyfikacje względem spalinowego Megane, ale też ogólnie wszystkich innych osobowych modeli francuskiego producenta jest wygląd nadwozia, przy czym Renault nie zdecydowało się na pójście zupełnie inną drogą, jak na przykład zrobił to Hyundai w Ioniqu 5, tylko na wyraźną, ale jednak ewolucję stylistyczną. Nowe Megane stało się bardziej obłe, ale wciąż nie brakuje mu ciekawych dla oka detali, zwłaszcza z przodu i ogólnie czuje się w jego projekcie taki trudny do sprecyzowania, ale jednak futurystyczny klimat. Nie zmienia to faktu, że w porównaniu z częścią opracowywanych tylko jako elektryki modeli konkurencji, propozycję Renault można postrzegać jako bardziej konserwatywną, a uroku egzemplarzowi testowemu dodają 20-calowe felgi aluminiowe, które oferowane są w odmianie Techno w standardzie i pasują do trochę napompowanej bryły samochodu, a za dwukolorowe nadwozie z czarnym dachem i czerwonym lakierem metalik poniżej dopłacić trzeba 3400 zł. Klamki w przednich drzwiach, zgodnie z obecnie panującą w motoryzacji modą, ukrywają się albo wysuwają. Tymczasem klamki w drzwiach tylnych permanentnie ukryte zostały w słupkach. We wnętrzu zmiany są bardziej wyraźne, bo mamy w nim też modne ostatnie rozwiązanie, gdzie elektroniczne zegary i ekran środkowy optycznie mają tworzyć jedność. Kabina jest również mniej masywna niż w spalinowcu. Jak na elektryka przystało, ograniczony został w niej tunel środkowy. W poprzednim Megane design kokpitu osobiście trochę bardziej mi się podobał, za to ten jest nowocześniejszy i jakby więcej się tu dzieje, więc kto co lubi. Tunel środkowy odchudzony został między innymi o wybierak biegów, który przeniesiony został w okolice kierownicy i jest to wręcz fatalne rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że w jego sąsiedztwie i to takim bliskim mamy też manetkę wycieraczek oraz joystick do sterowania multimediami, przez co jest tego po prostu wszystkiego tutaj za dużo. Też najbardziej taką domyślną rzeczą do chwytania z prawej strony jest manetka wycieraczek, więc nieraz chcą zmienić bieg. Odpalałem sobie wycieranie przedniej szyby. To rozwiązanie samo w sobie nie jest wcale złe, ale wtedy w otoczeniu jego nie może być tyle rozpraszaczy. Pozytywnie oceniam za to nowy system inforozrywki nazywający się Open Air Link, który został zintegrowany z usługami Google, co oznacza chociażby, że można na ekranie 12-calowym od odmiany Techno albo 9-calowym w bazowej wersji wyświetlać sobie mapę tak jak na smartfonie i też korzystanie z tego systemu jest tak jak na smartfonie pod kątem szybkości, jakości reakcji na dotyk. I to nie takim smartfonie budżetowym, ale naprawdę wysokiej klasy. Pod mapą mamy personalizowane dodatkowe kafelki. Można sobie też wchodzić pełnoekranowo, chociażby w audio, czy też w telefon. Są też aplikacje różne, integracje, gdyby ktoś chciał taką, przez Android Auto i Apple CarPlay. Ustawienia są bardzo klasyczne, w formie list podane. Elementy interfejsu są odpowiednio duże. Też te listy są rozsądnie pogrupowane i podoba mi się też tutaj to, że integracja z Googlem nie sprawiła, że jakaś funkcjonalność wyleciała, tak jak to miało miejsce na przykład w Volvo. Znaczy dobra, może nie ma widgetu takiego bardziej zaawansowanego, związanego z asystentami i tego typu ustawieniami, no ale nie jest to osobiście dla mnie wielki problem, biorąc pod uwagę korzyści, jakie ma się z tego systemu, ponieważ jest on naprawdę rewelacyjny pod każdym względem. System współpracuje też z asystentem głosowym. OK Google, prowadź mnie do siedziby Renault. Wyświetlam wyniki dla zapytania siedziby Renault. Nie wszystko oczywiście można w nim zrobić, na przykład dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera mi się nie udała, ale takie rzeczy związane z nawigacją, czy też sprawdzenie prognozy pogody jest bezproblemowe i bardzo dobrze ten system rozpoznaje głos. Pod ekranem znalazł się rząd przełączników, które są związane z działaniem klimatyzacji. Żadna z istotnych funkcji nie jest gdzieś poukrywana w menu, więc bardzo pozytywnie wpływa to na prostotę obsługi tego modułu. Mapę Google wyświetlać można również na elektronicznych zegarach, cechujących się także świetną jakością. Jeśli chodzi o funkcjonalność, to poza tymi widokami, które pokazałem przed chwilą, nie ma tutaj nic więcej. Można sobie jedynie modyfikować to, co będzie wyświetlało się z prawej strony. Kilka tych najważniejszych wskazań, czy to komputera podróżnego, czy to informacji systemu audio, albo dotyczących ciśnienia w oponach można sobie wyświetlić. Niewiele więcej, więc jak na w pełni elektryczne rozwiązanie, no to szału nie ma, ale nic takiego istotnego tutaj nie pominięto.
Elektronicznymi zegarami steruje się z prawej strony kierownicy, nie stanowi to żadnego problemu. Mamy też tutaj odbiór, odrzucanie połączeń, przycisk ulubiony, który można sobie zgodnie ze swoimi upodobaniami zaprogramować, wybór trybów jazdy. Z lewej strony obecne są przyciski odpowiadające za aktywny tempomat. One też nie stanowią problemu, jeśli chodzi o nauczenie się ich. Multimediami steruje się pokazywanym już joystickiem, który jest taki sam jak w starszych modelach Renault i wygląda archaicznie w otoczeniu wszystkich nowości tutaj, ale jakby nie patrzeć, pod kątem ergonomicznym jest ok. Występowanie testowanego Megane wyłącznie w odmianie elektrycznej oznacza też zupełnie nowy pułap cenowy. Do spalinowca kupić można od 91 900 zł z benzyną 140 koni, a elektryk z mocniejszym układem napędowym kosztuje 191 900 zł, czyli jest droższy o równo 100 000 zł i przez mocniejszy układ napędowy rozumiem akumulatory 60 kWh netto, a także silnik rozwijający 218 koni, przy czym producent zakrągla tą wartość do 220. Decydując się na słabszy wariant z akumulatorami 40 kWh i silnikiem 130 koni mechanicznych, zapłacić trzeba od 169 900 zł, zatem wciąż różnica jest ogromna. Ceny te tyczą się bazowej odmiany Equilibre, gdzie liczyć można na przyzwoity poziom wyposażenia z dostępem bezkluczykowym, kamerą cofania, asystentami bezpieczeństwa, światłami LED czy 18-calowymi felgami, ale też z manualną klimatyzacją i bez np. samościemniającego się lusterka wstecznego, dlatego płacąc i tak niemało za elektryczne Megane, niepozbawionym sensu jest moim zdaniem dołożenie 13 000 zł do prezentowanego na tym filmie techno, bo tam dochodzi chociażby nawigacja, dwustrefowa klimatyzacja i trochę innych dodatków, przez co w wyposażeniu nie ma żadnych dokuczających braków, chociaż nawet podstawa jest tutaj zjadliwa. Egzemplarz testowy w odmianie techno i z kilkoma opcjonalnymi asystentami bezpieczeństwa kosztował ostatecznie 214 800 zł, a jeśli ktoś w ogóle nie liczy się z pieniędzmi, to dla takiej osoby przygotowana została topowa odmiana Iconic, gdzie jest już na bogato, ze skórą Nappa, fotelami z masażem czy audio firmy Harman Kardon. Minimalna kwota, za jaką można kupić elektryczny Megane, to około 170 000 zł i aby przedstawić, ile ten model wyjściowo kosztowałby, gdyby ktoś chciał wziąć go w leasingu operacyjnym, posłużę się przykładową ofertą przygotowaną przez firmę Carlis Polska, która jest partnerem Wahacz TV i zajmuje się takim finansowaniem. Za parametry przyjmijmy 20% wpłatę własną, czyli 28 325 zł netto. Kolejne kwoty też będę podawał jako netto. 4-letni okres leasingu i wykup końcowy 30%, co daje 42 488 zł i wtedy miesięczna rata wynosi 2244 zł. Wymienione parametry dostosować można do swoich preferencji, klikając w link, który umieściłem w opisie filmu. Znaleźć tam można również odnośnik do oferty na wynajem długoterminowy na elektryczne Megane, a na carlispolska.pl dostępnych jest też wiele innych modeli. Bez względu na silnik i pojemność akumulatorów, elektryczne Megane oferowane jest wyłącznie z napędem na przednią oś i w trybie sportowym testowany egzemplarz tak rozpędzał się od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Na co dzień brak napędu 4x4 mi specjalnie nie przeszkadzał, ponieważ reakcje samochodu w trybie normalnym zestrojone są dosyć neutralnie i nie czuję się w nim ostrego wyrywania do przodu po każdym wciśnięciu gazu. Na sporcie startując od zera, chociaż dynamika była bardzo dobra, to też aż takiego kopniaka nie czułem i co ciekawe ostrzejsze reakcje występowały, gdy auto już było trochę rozpędzone i wciskałem gaz do końca, bo wtedy punktowy efekt wbicia w fotel był obecny. Nie jest to moim zdaniem wada, ponieważ Megane E-Tech zapewnia bez względu na tryb bardziej niż wystarczające na dowolnym rodzaju drogi przyspieszenie z typową dla elektryków szybką i powtarzalną reakcją na dodawanie gazu i bardzo przyjemnie mi się nim jeździło i jedynie spalinowy RS z całą swoją ryczącą i sportową otoczką dawał mi więcej frajdy, jeśli chodzi o kontakty z Megane. Fakt jednak zostaje, że jeśli ktoś szuka możliwie wyostrzonego w swoich reakcjach elektryka o tej mocy, to testówka została zaprojektowana z innymi priorytetami w głowach konstruktorów. Ustawienia związane z jazdą personalizować można w module Multisense, a dzięki przyciskowi na kierownicy szybko można się też pomiędzy nimi przełączać, wybierając albo predefiniowane, albo tryb indywidualny Perso. Ja większość czasu spędziłem na normalu, jeśli chodzi o silnik i wtedy samochód gwarantował naprawdę dobre wyniki w kwestii zużycia energii, bo jadąc po Warszawie, nawet w całkiem dynamicznym stylu z zostawianiem wszystkich w tyle na niejednych światłach, wskazania komputera i tak oscylowały wokół 14-16 kWh. Na zwykłych drogach pozamiejskich z limitami
prędkościami do 90 km na godzinę, z kolei jadąc już bardziej płynnie, ale też bez żadnego eco-drivingu uzyskiwałem około 14 kWh, na drogach ekspresowych były to okolice 19 kWh, a jadąc prędkościami autostradowymi 23 kWh. Z większymi akumulatorami na pokładzie przekładało się to na bardzo bezpieczny zasięg w mieście, ale też na nieekspresowych drogach poza nim, bo wtedy bez gniazdka przejechać można bez starania się o 400 km albo trochę ponad. Na drogach szybkiego ruchu te wartości zmniejszają się do okolic 300 km. Energię w akumulatorach uzupełniać można w drobnym zakresie poprzez odzyskiwanie jej z hamowania, na co pozwala kilka stopni rekuperacji zmienianych łopatkami przy kierownicy, ale niestety bez trybu jazdy z jednym pedałem, no i oczywiście też na ładowarkach. Najszybciej można zrobić to korzystając z prądu stałego i złącza CCS, bo wtedy samochód w wersji EV60 przyjmuje solidne 130 kW, czyli akumulatory do 80% naładować można w 30 minut. Megane pozwala też na ładowanie prądem zmiennym poprzez kabel typu drugiego i tutaj testowane Renault wyróżnia się mocą ładowarki pokładowej, bo w standardzie obsługuje ona aż 22 kW, co jest super sprawą, bo od 20 do 100% pozwala to na naładowanie samochodu w lekko ponad 2 godziny. Zatem jeśli na przykład szybkie złącze jest zajęte albo ktoś ma wysokiej klasy wallboxa, to prąd zmienny staje się sensowną alternatywą dla stałego i to mi się w testówce bardzo spodobało. Korzystając ze zwykłego gniazdka już tak dobrze nie jest, bo jego ograniczenia sprawiają, że ładowanie trwać ma wtedy 31 godzin. Frontowa szyba w elektrycznym Megane jest umiarkowanie oddalona od głowy kierowcy. Widać przez nią trochę maski, która nieprzesadnie jakoś opada i sprawia to wszystko, że wyczucie przednich krańców nadwozia w testówce jest takie neutralne jak na samochód tego typu i tych rozmiarów, że nie jest jakoś super prosto, ale też nie ma z tym większego problemu. Widoczność na boki jest ok. Gorzej jest zdecydowanie, gdy się spojrzy do tyłu, ponieważ tam mamy masywny słupek oraz tylną szybę, która jest wysoko poprowadzona, niewielka, pochylona i za nią jeszcze znajduje się trochę nadwozia. W związku z tym kamera cofania bardzo się tutaj przydaje. Niestety oferuje ona też bardzo kiepską jakość pod kątem rozdzielczości. To jest coś, co zupełnie nie pasuje do samochodu. Na tej półce cenowej do samochodu połowę tańszego też by w sumie nie pasowało w 2022 roku, no ale swoje zadanie spełnia. Mamy też tutaj rozsądnie kontrolowane pole widzenia po bokach. Kierownica w Megane pracuje lekko, co przydaje się w mieście, bo dzięki temu samochód sprawia wrażenie żwawego i responsywnego, a dokładając do tego dobry promień skrętu i napęd elektryczny dostaje się bardzo przyjemną kombinację w terenie zabudowanym. Wymiary auta to 420 cm długości i 176 cm szerokości, zatem one też sytuacji nie utrudniają, chociaż z zewnątrz Megane wydaje się być większe niż jest w rzeczywistości. Gorzej takie zestrojenie układu kierowniczego sprawdza się w trasie i tam nawet na najtwardszych ustawieniach opór kierownicy jak na mój gust jest zbyt mały i aby go zniwelować, producent trochę przytemperował znaną z miasta bezpośredniość prowadzenia, która wciąż jest przy wyższych prędkościach obecna. Z kolei na ustawieniach najmiększych kierownica obraca się tak lekko, że chociaż nie wpływa to na bezpieczeństwo jazdy, to wrażenie jest aż dziwne i wolałbym, aby Renault poszło jednak trochę w stronę spalinowego Megane, gdzie zachowanie auta zdawało się być bardziej nastawione pod jazdę w trasę, a nie do miasta. Jeśli chodzi o zawieszenie, to mamy w jego przypadku zauważalną sztywność jak na francuski samochód, co zapewnia dobrą pewność w zakrętach, ale jednak do ogólnego charakteru testowanego modelu coś trochę większego mogłoby być nawet bardziej adekwatne, przy czym niewykluczone, że receptą na to byłyby po prostu trochę mniejsze koła i grubsze opony. Fotele za to Megane ma miękkie i wygodne i ogólnie poziom komfortu jest w tym samochodzie dobry i mnie nawet po kilku godzinach jazda nim nie męczyła i jedynie fani takiego typowego, kanapowego francuskiego komfortu mogą kręcić nosem. Na dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu Megane składają się LEDowe paski na drzwiach, a także na desce rozdzielczej oraz lampka rzucająca bardziej rozproszone światło na tunel środkowy. Można sobie sterować zarówno intensywnością świecenia, jak i kolorystyką tych dekoracyjnych elementów. Gdy się zmieni kolor, to nie tylko te elementy same w sobie zmienią barwę, ale również akcenty na zegarach czy centralnym wyświetlaczu oraz, co ciekawe, przycisk Multisense na kierownicy. Reszta przycisków i przełączników jest już niezmiennie podświetlona na biało, czyli najlepszy kolor, biorąc pod uwagę mnogość barw, które można sobie wybrać w menu. Jeśli chodzi o klimat, który panuje tutaj po zmroku, to nie jest on jakiś bardzo wyróżniający się. Te dekoracyjne elementy są dosyć standardowe, ale jednak wypadają one ok. Też ok jest to, że wszystkie instrumenty pokładowe doczekały się swojego źródła światła. Dynamiczne kierunkowskazy w Megane pojawiają się od testowanej wersji Techno i dobrze komponują się one z paskami do jazdy dziennej, które luźniej niż w spalinowcach traktują stosowany w Renault kształt oparty o literę C, ale wciąż prezentują się naprawdę dobrze. W kierunkach w bocznych lusterkach, podobnie jak wszędzie z przodu, zastosowano LEDy.
Tak samo jest z tyłu. W tej części nadwozia od odmiany Techno liczyć można na światła pozycyjne z efektem włókien 3D, które tworzą genialny efekt, zwłaszcza gdy popatrzy się na nie z bliska i solidnie cieszą oko swoimi detalami. Tu też mamy dynamiczne kierunkowskazy i całościowo elektryczny Megane, gdy jest ciemno, nie zawodzi ani pod kątem designerskim, ani nowoczesności, której po tym modelu można oczekiwać. Nowe logo Renault w kiepskich warunkach oświetleniowych eksponowane jest w ciekawy sposób wokół drzwi. Do Megane nie przewidziano niestety matrycowych świateł opracowanych przez Renault i obecnych chociażby w talizmanie po liftingu, tylko dostaliśmy tutaj zwykłe statyczne LEDy, które ukryte zostały dodatkowo w ładnie co prawda wkomponowanych w nadwozie, ale jednak odbłyśnikach. Skutkuje to przeciętną precyzją poziomą odcinania strefy jasnych od ciemnych oraz dobrą mocą świecenia. Fakt jednak zostaje, że takie rozwiązanie w takim modelu jest rozczarowujące. Karta obsługująca system dostępu bezkluczykowego względem spalinowych modeli Renault nie zmieniła swojej bryły, co oznacza, że wciąż mamy tutaj do czynienia z konstrukcją bardzo cienką, lekką, w ogóle nie przeszkadzającą w kieszeni. Znaczy, bryły nie zmieniła, zmieniło się logo, to jest jedyna wizualna modyfikacja. Na froncie z tyłu mamy w większości czarny plastik, robiący przeciętne wrażenie, łapiący różne przetarcia, za to ramka połyskująca łapie wiele zarysowań. Drobnej, ale pożądanej zmianie uległ za to sposób działania systemu bezkluczykowego, ponieważ w starszych Renault, obchodząc samochód od przodu, tak jak ja to teraz robię z kartą przy sobie, nawet gdy było się bardzo blisko, to auto zupełnie bezsensownie się blokowało i po podejściu do np. drzwi pasażera znowu otwierało. Teraz to zachowanie zniknęło i wszystko jest ok. W elektrycznym Megane producent w niektórych miejscach kokpitu zastosował materiały pochodzące z recyklingu. Na przykład na podszybie mamy przyjemnie prezentującą się wstawkę z tkaniny. W najwyższych partiach drzwi niestety jest wstawka plastikowa i to twarda. Pod nią jest już lepiej, ponieważ mamy albo zamsz, albo coś, co kiedyś było butelkami, a teraz zostało przetworzone na coś, co wygląda jak zamsz. Jest też ekoskóra. Na podłokietnikach również, które są odpowiednio miękkie. W niższych częściach kokpitu mamy twarde materiały, które robią przeciętne wrażenie, ale praktycznie ich nie widać, ponieważ w tych bardziej eksponowanych miejscach są albo wstawki ekoskórzane, albo jakieś srebrne dodatki i ogólnie całość robi bardzo pozytywne wrażenie też pod kątem tego, jak to działa, jak zostało spasowane. Żadnych niepożądanych dźwięków nie słyszałem, więc ogólnie jest ok, chociaż w porównaniu z poprzednim Megane tutaj czuję się bardziej pójście, być może to wynika z tego, jak ten samochód został zaprojektowany we wnętrzu, ale jednak w stronę jakościowego Clio, a nie właśnie wyżej pozycjonowanego Megane. Z materiałowym podszybiem w słoneczne dni jest pewien problem, mianowicie odbija się ono w szybie frontowej i sprawia ona przez to wrażenie, jakby była trochę brudna. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki przyzwoity zapas wolnej przestrzeni. Większym problemem jest to, że przez budowę fotela tutaj jest bardzo nisko i nie ma za bardzo jak wcisnąć stóp. Nad głową, przy maksymalnym wyprostowaniu się, ocieram lekko włosami o podsufitkę, ale przy takim bardziej naturalnym ułożeniu ciała już tego kontaktu nie ma, więc jest ok. Tunel środkowy w testowanym modelu zupełnie nie wystaje. Tylna kanapa prezentuje się tak, producent niestety nie zastosował w niej rozkładanego podłokietnika. Bagażnik elektrycznego Megane ma 440 litrów pojemności, dla porównania w poprzednim spalinowym wcieleniu miał 394, kufer w testówce ma umiarkowanie wysoki próg załadunkowy, średnich rozmiarów otwór, to znaczy na wysokość jest on ok, na szerokość gorzej. Mamy tutaj także regularne kształty. Jeśli chodzi o praktyczne dodatki, to znaleźć można jedynie po obu stronach po haczyku na jakieś torby. Jeśli ktoś nie chciałby, aby jego kable leżały tak luzem, to może je ukryć w pojemnym schowku pod podłogą. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie siedzeń zdolności ładunkowe samochodu rosną do maksymalnych 1332 litrów. Liczyć się wtedy trzeba z bardzo wysokim uskokiem. Podsumowując, ogólnie żałuję, że nowe Megane stało się wyłącznie elektryczne, bo to udany samochód, a przez rodzaj napędu znacznie uszczupli się pula osób, które będą mogły sobie na niego pozwolić. Jeśli ktoś jednak chce elektryka, który będzie z jednej strony nowoczesny technologicznie i designersko, a z drugiej strony nieprzekombinowany w kwestii sposobu obsługi, to prezentowany model jest ciekawą propozycją. Jeśli ktoś planuje użytkować go głównie w mieście, to wystarczyć powinien podstawowy układ napędowy, a przy bardziej uniwersalnych zastosowaniach polecam ten, który ja dostałem do testów.
I to wszystko, co przygotowałem o nowym Megane. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o carlisPolska.pl i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!